wszyscy dobrze wiedzą, AI się bardzo mocno wkrada w nasze życie programistyczne i nie tylko. I najlepszym przykładem było, jakby nie patrzeć, nie? Więc to jest projekt, który nam pokazał, jakby, słucham? Antyprzykładem. Antyprzykładem. No właśnie, to jest jak nie robić, ale i dlatego chcielibyśmy do tego podejść w inny sposób. Chcielibyśmy wypracować w naszej firmie standardy używania Claudiusza w taki sposób, żeby to miało sens, żeby to był oversight ludzki, żeby to miało ręce i nogi. Chodzi tutaj głównie o to, żeby to nie było AI slop, który jest, Czesiusku, który jest generowany w kosmicznych, zatwarzających ilościach, czyli generuje 130 zmian na jeden feature i potem nie wiemy jakby dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Chcielibyśmy zapobiec takiemu czemuś, co teraz zrobili nasi, powiedzmy, poprzednicy albo nasi następcy dokładnie. Czyli, że w zasadzie zgadzają się na wszystko, wrzucają wszystko do Cloda bez zrozumienia jakiejkolwiek nie wiem, domeny aplikacji. Po prostu to, co mówi nam klient, to od razu wrzucamy do kodu bez żadnego zapytania, bez próby zrozumienia. Tak? Więc jakby chcemy pokazać w takiej serii, że tak powiem, tych weekly AI talków, rzeczy, które my możemy wprowadzić do naszych projektów, żeby to się lepiej wszystko przyswajało. Więc ja to podzieliłem na takich kilka faz, powiedzmy. Więc pierwsza część to są fazy od 1 do 3, gdzie my uczymy się jakby jak z tym Cloudem współpracować. Bo generalnie wiem, że wszyscy wiedzą, co to jest Cloud, ale nie do końca wszyscy wiedzą, jak to robić. Ja ostatnio bardzo dużo z tym Cloudem pracuję po godzinach, staram się to, co robię w pracy, robić w taki bardziej ustrukturyzowany sposób, żeby to miało ręce i nogi. I podzieliłem to na chyba 17 faz, jak dobrze kojarzę. Pierwsze 3 fazy to jest takie getting up to speed, czyli próbujemy wszyscy być na tym samym poziomie od początku, nie? Czyli początek to jest faza 1 do 3, czyli jak mamy zainstalować Clouda, jakiej prompty powinniśmy używać, żeby to nie było takie bardzo vague. Potem przejdziemy do CloudMD i nie wiem, na ile nam uda się dzisiaj wszystko oczywiście przejść. Na dzisiaj zaplanowałem ten pierwsze niebieskie kółeczko. Następnie przejdziemy do takich bardziej zaawansowanych rzeczy, typu będziemy próbowali robić custom komendy i łączyć się ze skillsami. I czyli możemy zrobić na przykład takie komendy jak /review i to będzie na przykład wiedziało, że musi zrobić review naszego kodu i po prostu możemy dorzucić do tego jakiś dalej prompt. Potem chciałbym przejść w kolejnych fazach już do takich Power User Skills, czyli jakby troszeczkę bardziej zaawansowane rzeczy, ale takie jeszcze, które każdy z nas jest w stanie sobie próbować wykorzystać w jakiś sposób, nie? Czyli na przykład mamy hooki. Hooki to są takie rzeczy, które możemy do Clouda podpiąć, które dzieją się zawsze po wykonaniu na przykład jakiegoś polecenia. Czyli lecimy z jakimś promptem, no i on wie, że musi na końcu zrobić jakiś linter, nie? Czyli odpala się hook, lecimy z MyPyem, roofem i tak dalej. Nasi następnicy wiedzą, że na przykład nie ma czegoś takiego jak linter, więc po co tego używać, mimo tego, że jest w pipeline, więc my chcemy pokazać, jak to powinno poprawnie być zaimplementowane. Dodatkowo, kolejna faza to będzie chyba już 5. teraz, czyli testowanie QA z Cloudem, czyli jak my możemy debugować pewne różne rzeczy, jak możemy na przykład rozwijać testy, czyli możemy podpinać testy end-to-end, jak możemy pisać TDD razem z Cloudem, jak możemy używać trybu takiego planowania, żeby zobaczyć, jak rozwinąć ten nasz produkt najlepiej. No i na przykład debugowanie workflows, czyli bierzemy na przykład takiego Clouda i chcemy sprawdzić, dlaczego coś nie działa. Dostajemy informację od klienta, że taki jest problem, no i nie do końca wiemy w ogromnym codespace'ie, gdzie coś gdzie może leżeć jakiś problem. Ostatnio z Robertem rozmawiałem i właśnie była taka sytuacja, że nie wiedziałeś, jak naprawić jakiś bug, prawda? I Cloud chyba bardzo szybko to znalazł. Znaczy nie Cloudem, z Codexem? Z Codexem, ale generalnie tak. Więc jakby jak możemy używać Clouda do tego, żeby debugować i umilać sobie pracę, żeby nie siedzieć i nie zagłębiać się na wiele, wiele godzin. Kolejną częścią to będzie coś takiego jak worktrees w Gicie, czyli załóżmy, że mamy do rozwinięcia kilka różnych feature'ów jednocześnie, które są dosyć małe, więc nie chcemy czekać na to, żeby zrobić jeden, a potem drugi, tylko robimy na przykład pierwszego agenta w osobnym worktree, który robi pierwszy feature, drugi agent, który robi drugi feature i my potem po prostu robimy ten review i akceptujemy te zmiany i możemy to sobie dalej merge'ować. Advanced Prompt Patterns to są takie patterny, które ja bym chciał wprowadzić, czyli jak poprawnie pisać prompty, jak robić chain of thought, jak robić, nie wiem, łączyć na przykład różne dokumentacje w promptingu, nie?
Kolejny to jest Agents Beyond QA. I tutaj jest dokładne przejście przez ten tryb planowania. Bo teraz widzimy w wielu toolach typu... o Boże, nie pamiętam jak się nazywał ten tool, który teraz Meta wykupiła, ale generalnie to jest tak, że on działa na takim planie. Manus, dokładnie. Dziękuję. I to działa tak, że my mówimy, co dokładnie chcemy osiągnąć. On robi sobie bardzo długi plik jakiś tam, co ma zostać zrobione w tym projekcie. I on każdy krok po kroku wykonuje. Podpina do tego CloudMD, podpina do tego jakieś dodatkowe dokumentacje i stara się nam pokazać albo zaplanować, jak to miałoby wyglądać, a potem my tylko robimy review tych zmian. Oczywiście my możemy robić review, ale też może być tak, że jest to merge'owane automatycznie, co w zasadzie widzieliśmy. Potem chciałbym przejść do takich bardziej zaawansowanych rzeczy, jak łączenie się z MCP. I to nie tylko MCP takie, które nie wiem, pobiera od nas dane z Jiry, tak? Ale są też takie serwery MCP, które umożliwiają nam łączenie się z Figmą, generowanie dashboardów, pobieranie na przykład z Figmy całego designu i automatyczne zakodowanie go w Reactie, nie? Więc chciałbym tu przedstawić takie bardziej zaawansowane rzeczy, gdzie potem przejdziemy na przykład do budowania własnych serwerów MCP, bo jeżeli mamy przykład, załóżmy, że chcielibyśmy robić własnego EMR-a, tak? No to idealnie byłoby tak, że mamy swój własny serwer MCP, który nam umożliwia pewną komunikację z tym serwisem. A następnie jakieś tam przykłady z życia wzięte, jak używać wielu serwerów MCP jednocześnie, jak agenci mogą sobie z nich korzystać. Kolejna rzecz to będzie właśnie Multi-Agent Systems, czyli trochę w połączeniu z tym worktree gitowym wcześniejszym, jak na przykład kilku agentów może ze sobą rozmawiać. Czyli załóżmy mamy jednego agenta, który jest projekt managerem, drugiego agenta, który będzie kodował, trzeciego, który będzie testował, czwarty, który na przykład będzie takim krytykiem i będzie mówił: ej, słuchaj, nie zapomniałeś o czymś tam, albo nie zrobiłeś tego tak, jak jest to określone w dokumentacji, albo zgubiłeś coś z feature spec'a, który jest załączony do kontekstu. I na koniec, to już są takie już bardziej zaawansowane rzeczy, na przykład jakbyśmy chcieli zrobić takie contextual AI, powiedzmy, czyli zarządzanie kontekstem tak, żeby nie żarło nam nie wiadomo ile tokenów za każdym razem. Jak możemy ten taki kontekst cache'ować, gdzie możemy ten kontekst przechowywać, gdzie możemy na przykład używać pewnych agentów bądź serwerów MCP, które są odpowiedzialne za to, żeby zarządzać tym kontekstem. Jak możemy na przykład stworzyć własnego RAG-a, który będzie miał dostęp do całego naszego codebase'u i będzie próbował w pewne miejsca gdzieś zajrzeć, na przykład jak w dużym, na przykład przykładowo ogromny codebase, gdzie mamy masę kodu i praktycznie niemożliwe jest to, żeby zmieścić w 200 000 tokenów cały ten kontekst, tak? Więc RAG mógłby umożliwić nam to, że wiemy mniej więcej, gdzie tego szukać i AI próbuje do tego się dostać właśnie przez jakąś tam bazę wektorową. Dodatkowo chciałbym też przejść na sam koniec do takich rzeczy typu jak możemy inkorporować to w nasz workflow, typu wrzucamy do Gita jakiegoś merge requesta i automatycznie robi się nam taki agent kodu, tylko że nie używamy kodu, za którego musimy płacić, tylko używamy naszych zdefiniowanych systemów, które są w pipeline dokładnie opisane, mamy CloudMD, mamy nasze zasady itd. A na koniec chciałbym, żebyśmy wszyscy razem coś zbudowali. No i dobra, pierwsza faza. Mamy kilka możliwości na to, żeby zainstalować Clouda. Najprostszą w zasadzie większości systemów to jest po prostu curl razem z bashem, który to instaluje. Jeżeli chcemy NPM-a, możemy to przez NPM-a i tak dalej. Każdy będzie miał dostęp do tych notebooków. Ja już mam to zainstalowane, więc nie będziemy przez to przechodzili, żeby tam coś w międzyczasie nie wykrzeczyło. Bo wiadomo, jak to złośliwość rzeczy martwych. VS Code. Mamy dwie możliwości, żeby tego Clouda odpalić. Albo mamy możliwość odpalania go przez CLI, czyli wpisujemy Cloud i jesteśmy automatycznie w tym Cloudzie, już możemy z nim sobie rozmawiać. Ewentualnie możemy zrobić to przez VS Code'a. Jeżeli zainstalujecie Clouda, Ctrl-Shift-X, możemy wejść w Extensions, albo tutaj po lewej stronie mamy te Extensions. No i po prostu wpisujemy tutaj Clouda, install i mamy go już dostępnego. I potem na górze jest, chwileczkę powrócę, wejdę gdziekolwiek. Tu na górze jest taki guziczek, o ten Cloud Code i możemy go nacisnąć i automatycznie nas przeniesie. W momencie, kiedy nie jest to pierwsze uruchomienie, to on Was przerzuci, bo to musi być płatna wersja, żeby używać Cloud Code'a. I on automatycznie Was przerzuci do
SSO, żeby się zalogować, zautoryzować, żeby utworzyć klucz i żeby można było z tym cloudem się komunikować. No i dobra. Więc to są dwie opcje, żeby z tym cloudem rozmawiać. I teraz tak. Pierwszy problem, jaki bardzo często widzę, to że te prompty, które wykorzystujemy albo które ja widzę, jak ludzie piszą, to są bardzo takie vague, powiedzmy, nie? I one nie do końca się sprawdzają, bo możemy zadać naprawdę możemy mieć bardzo prosty task, ale w tym tasku damy zbyt mało przykładów. No i załóżmy, że mamy taki pierwszy prompt, czyli mówimy, dobra, to jest pierwszy prompt, który na przykład tłumaczy, jak możemy współpracować z cloudem. Czyli na przykład mówimy do niego w tym miejscu, pytamy go. Możemy tak jakby debugować i pytać o pewne rzeczy, więc możemy go spytać, czego nie ma, jakie mamy ryzyka, możemy zadawać jakiekolwiek pytania i on przejrzy nasze rzeczy i będzie automatycznie widział, co się dzieje. No i faktycznie, ja stworzyłem sobie taki tutaj projekt, to jest FastAPI, specjalnie zrobiłem tak, żeby ten projekt był, że tak powiem, niezbyt dobry, on jest taki okrojony, nie ma wielu rzeczy, patternów i tak dalej. Więc w momencie, kiedy ja go o coś pytam, to on mi pierwsze co mówi, co jest broken, co jest incomplete, brakuje jakichś 404 i tak dalej. Tak jakby możemy go wykorzystać do tego, żeby on nam powiedział, co jest nie tak z naszym kodem i dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład wypuszować albo naprawić coś jeszcze przed merge requestem, przed wypuszowaniem. I teraz tak, możemy podejść na dwa sposoby, bo jeżeli mamy tu clouda, to może, jeżeli chcemy pracować na konkretnym pliku, to tutaj mamy go zaznaczonego, że on akurat patrzy na order spy. Mogę go kliknąć i on wtedy będzie starał się znaleźć to, co musimy, do którego pliku musimy się dostać. Ewentualnie mogę wejść do konsoli i dać mu przez małpę informację, jaki tam plik nas interesuje. Czyli mówię mu, który to jest plik i na przykład mówię do niego, tak jak mamy w tym notebooku, explain. Nie musisz wchodzić do konsoli, w Visual Code też to działa. O tak, ale tutaj wiesz, tylko pokazuje, jak na dwóch etapach można działać. Nie? Jakby generalnie Visual Code też może dać tutaj małpę i to automatycznie widać. Jak ja wpiszę sobie order spy, to on powinien, muszę pełną ścieżkę podać. Tak? Czy tam mogę nawet sobie wyklikać. Tylko że ma tutaj masę pyców i tak dalej. Także. Piszesz konfig. No i dobra. No i on automatycznie nam może wrzucić jakieś proste rzeczy. I teraz tak, możemy poprosić go, ale ja to zrobię w taki sposób, że zrobię to na dwóch przykładach. Czyli mamy wake task, czyli chcę mu do niego powiedzieć, dodaj patch do mojego orders importu, tak? Czyli zobacz sobie worktree. Na razie nie będziemy mówili, o czym to jest, ale generalnie chodzi o to, że jak mamy worktree, to jakby nie pracujemy na głównym kodzie, tylko on sobie w gicie tworzy dodatkowy folder i ja potem mogę zaakceptować, bądź powiedzieć nie dodawaj mi tego, bądź usuń, bądź dodaj do głównego brancha, tak? Ja mogę mu powiedzieć teraz, słuchaj, dodaj mi patch do orders endpointu i zaraz zrobię drugi prompt, który jest troszeczkę bardziej zdefiniowany. I zwróćcie uwagę, że tutaj jest dokładnie powiedziane, co my chcemy zrobić, czyli dodaj patcha, follow the same depends injection, żeby trzymać się tego samego patternu, używaj PyIdenticu, żeby walidować schemę i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście mam do not change the existing endpoint, czyli nie rób nic, czego my nie chcemy. No i mamy Klaudiusza jeszcze raz i wezmę sobie engineering version i on teraz otworzy mi nowy worktree w gicie i jakby jak ja teraz wykonam ten prompt, który właśnie tutaj widzicie, to on nie nadpisze mi tego, co jest w głównym folderze. I teraz tak, tutaj dodał, pozwól na wszystko, to tutaj też pewnie będę musiał i tutaj też pozwól. No i dobra. I widzimy, że on tutaj sobie leci, tworzy, to co zrobił, to dodał po prostu bardzo prosty taki powiedzmy placeholder, bo on w zasadzie nie robi nic. On zwraca 404, więc nie wiem, czy to jest to, co my byśmy chcieli. Jeżeli chodzi już o ten drugi prompt, to on przede wszystkim zastosował się do tego, co my poprosiliśmy, nie? Czyli on ma ten dependency injection, payment service wstrzykuje, próbuje właśnie pobrać coś z modelu i tak dalej. Więc wszystko to, co go poprosiliśmy w tym prompcie, czyli używaj PyIdentica i tak dalej, to on do tego się zastosował. Więc im bardziej mamy specyficzny prompt, tym on da nam lepsze wyniki. No dobra, więc automatycznie, jeżeli im bardziej mu doprecyzujemy ten kontekst, tym powinien dawać nam lepsze zmiany. I teraz tak, każdy będzie mógł sobie wejść. Ja to przygotowałem takie podstawowe
słabe kontra bardziej wyrafinowane prompty, które możecie sobie na przykład przetestować i zobaczyć, jak to działa. A z automatu im więcej kontekstu mu damy, tym będzie lepiej. Teraz tak, jeżeli Wam pokażę cost, bo możemy, każdą sesję, którą mamy, to możemy sobie sprawdzić. Więc ta pierwsza sesja kosztowała mnie 11 centów, a ta druga sesja kosztowała mnie 13 centów. Mimo tego, że prompt był troszeczkę dłuższy i dał dużo lepsze efekty, to jest tylko kwestia tych dwóch centów, tak? W różnicy. I tutaj mamy informację, jeżeli tego costa użyjemy, ile czasu coś trwało, czyli ten prompt trwał 23 sekundy, dodał 18 linii i tak dalej, i tak dalej. A jakiego modelu użyliśmy? Bo on automatycznie, jeżeli nie wyspecyfikujemy, to on będzie używał modelu jakiegoś tam do planowania, do myślenia, a innego na przykład modelu może używać do tego, żeby wygenerować kod. Internety pomogły mi znaleźć coś takiego, czyli jeżeli coś piszemy, jeżeli próbujemy zdefiniować jakiś prompt, no to mamy taki, powiedzmy, framework, czyli mówimy, co ma być zrobione. Możemy podać na przykład w przyszłości, jak już będziemy łączyli serwery MCP, żeby łączyły się do Jiry, no to możemy podać w tym miejscu task ID z Jiry i on automatycznie powinien to zaciągnąć. Mówimy, jaki jest scope, jaki mamy reference, czyli podążaj tym, nie podążaj za tym, jakie mamy constrainty, czego nie zmieniać i co ma być w outpucie. Więc tak jak tutaj widzicie, to jest taki przykład ten, który był wcześniej użyty. I to jest tak jakby ta pierwsza część, pierwsza faza i w drugiej fazie mamy już na przykład zarządzanie tym kontekstem dla Klaudiusza, czyli to jest plik CloudMD i tam definiujemy jakby jakie są standardy naszego projektu.